Wakacje zbliżają się wielkimi krokami i pewnie część z Was wybrała już destynację, zarezerwowała wycieczkę, myślami spakowała walizki i jest przekonana, że pozostaje jedynie czekać. Czy aby na pewno? Cześć, z tej strony Aleksandra Olbryś, a razem ze mną jest dzisiaj Aleksander Pawlak. Z racji rozpoczęcia sezonu urlopowego w dzisiejszym odcinku odejdziemy od tematu metali szlachetnych na rzecz walut i postaramy się odpowiedzieć na pytanie, gdzie na zagraniczne wakacje warto wybrać się z gotówką w portfelu. Aleks, nie przedłużając, jaką formę płatności najlepiej wybrać za granicą i czy może to zależy od kierunku, w jaki się wybieramy? Na pewno zależy od kierunku, natomiast uniwersalną zasadą byłoby to, żeby mieć zarówno gotówkę, jak i kartę. Jeśli mówimy o wyjazdach na przykład do krajów skandynawskich, no to tutaj zdecydowanie obrót kartowy dominuje i zdecydowanie powinniśmy mieć na uwadze to, że tą kartą będziemy się stosunkowo częściej posługiwać. Gotówka natomiast będzie się przydać stosunkowo rzadko, natomiast nie zmienia to faktu, że warto coś w portfelu mieć. Im dalej na południe, tym bardziej ten udział gotówki jest ważny. Tutaj też bardzo wyróżniają się kraje niemieckojęzyczne, Niemcy, Austria, Szwajcaria, gdzie gotówka pozostaje tak naprawdę główną metodą płatności zarówno w restauracjach, jak i w sklepach. Podobnie sytuacja ma się na przykład w Grecji, w krajach bałkańskich. W większości miejsc będzie można zapewne zapłacić kartą, natomiast ta gotówka niezmiennie jest bardzo przydatna, choćby ze względu na to, że po pierwsze nie wszędzie tą kartą zapłacimy, po drugie jesteśmy niezależni od na przykład awarii terminali, czy to po stronie tutaj lokalnej, czy tam na miejscu. A z czego to w ogóle wynika, że w niektórych krajach dominują płatności gotówkowe, a w innych bezgotówkowe? Ta kultura płatnicza ma genezę w bardzo wielu czynnikach. Pierwszą kwestią jest choćby poziom zaufania do systemu bankowego i podejście społeczeństwa do takich rozwiązań, w których powiedzmy są zależni od banków czy od instytucji płatniczych. Kiedy mówimy o Skandynawii, no to zaufanie jest bardzo duże. Kiedy mówimy o na przykład Niemczech, już bardziej konserwatywnych, no to tutaj to przywiązanie do płatności gotówkowych jest zdecydowanie większe. Także to jest ta jedna bardzo ważna kwestia. Drugą są niewątpliwie koszty transakcyjne, bo jeśli mówimy o na przykład krajach Unii Europejskiej, no to tutaj na szczeblu unijnym prowizje pobierane przez instytucje kartowe są uregulowane. Jeśli mówimy o innych rynkach, no to już jest kwestia bardzo indywidualna i są dosyć duże rozpiętości między krajami. Także ten obrót kartowy w jednym kraju może być zdecydowanie droższy niż w innym, co wynika tak naprawdę tylko i wyłącznie z polityki cenowej instytucji płatniczej, tudzież operatora kartowego. No i w tym momencie, jeśli te koszty są duże, czyli to są obrazki, które możemy pamiętać sprzed kilkunastu lat w Polsce, jeszcze zanim te regulacje weszły w życie, że na przykład za płatności kartowe jest zaliczana jakaś prowizja, albo że są od jakiejś kwoty, no to wbrew pozorom na świecie jest to bardzo powszechne w dalszym ciągu, chociaż faktycznie raczej poza Unią Europejską, gdzie po prostu te kwoty są różne. Bardzo często, w zależności od destynacji, decydujemy się na to, żeby zabrać ze sobą euro lub dolary zamiast lokalnej waluty. Czy jest to dobre rozwiązanie? Odpowiedź mi to zależy. Znaczy, jeśli jedziemy do kraju, w którym jest euro, to oczywiście powinniśmy wziąć euro. Jeśli jedziemy do kraju, do Stanów Zjednoczonych, czy do kraju, w którym są dolary, czyli na przykład Ekwador, no to jak najbardziej powinniśmy jechać z dolarami amerykańskimi. Natomiast jeśli jedziemy z taką myślą, żeby tam na miejscu wymieniać na lokalną walutę, to tu radziłbym ostrożność z kilku względów. Pierwszą kwestią jest to, że co do zasady jedziemy w turystyczne lokalizacje. Tak? Jeśli jedziemy do Bułgarii, to nie jedziemy do Sofii, do stolicy Bułgarii w centrum gdzieś tam zwiedzać, tylko raczej jedziemy na wybrzeże. No i wybrzeże żyje z turystów. No więc tutaj idąc dalej, nie jest żadną tajemnicą, że w turystycznych lokalizacjach czy na lotniskach te kursy walut z reguły są mniej atrakcyjne. Więc to jest jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, że z reguły nie potrzebujemy dużych kwot, bo jakby nawyki konsumenckie są takie, że wycieczkę mamy zapłaconą, czy tam hotel, przeloty mamy zapłacone, no więc jakby na miejscu potrzebujemy gotówki na lokalne wydatki, tak, żeby pójść do restauracji, żeby kupić jakieś pamiątki. Z reguły to nie są duże kwoty, więc ewentualna oszczędność, nie wiem, załóżmy 1%, no to na 2000 zł możemy zaoszczędzić 20 zł.
nie jedziemy na wakacje po to, przynajmniej tak mi się wydaje, żeby szukać tych 20 zł, gdzie tak jak mówię, to wcale nie jest pewne, że uda się je zaoszczędzić, bo w turystycznych lokalizacjach, tak jak mówiłem wcześniej, no tam wszyscy czekają na turystów. Mogę powiedzieć na przykład, w takim ekstremalnym przypadku, jeśli mówimy o Meksyku. W Meksyku, w tym turystycznym regionie Cancun, gdzie generalnie większość tych wycieczek się odbywa, nie mówię tu już o zwiedzaniu całego Meksyku jako kraju, tylko takim stricte wypoczynkowym rejonie, kantory oczywiście wymieniają dolary na meksykańskie peso, no bo trzeba płacić meksykańskim peso, to jest ich lokalna waluta, nikt dolarów nie akceptuje, albo jak akceptuje, to po jakimś koszmarnym kursie w sklepie. Natomiast jeśli mówimy o kantorach, no to skup dolara amerykańskiego odbywa się kilka procent poniżej rynkowego kursu, więc to nie jest tak, że tam te dolary na peso się wymienia jakoś łatwo. Nie, oni wiedzą, że czekają na amerykańskich turystów z reguły, jednak Polacy są tam w zdecydowanej mniejszości, żeby wymieniali te dolary na peso. I to jest jedyny kierunek transakcji, jaki tam się odbywa, no i oczywiście kursy to odzwierciedlają, więc tutaj kolejny przykład, że prawdopodobnie lepiej to meksykańskie peso kupić na miejscu w Polsce i się nie przejmować. Dochodzi do tego oczywiście też koszt podwójnego przewalutowania, no bo jeśli kupimy za złotówki euro, a potem to euro będziemy gdzieś wymieniać, no to wymieniamy i tu, czyli nie dość, że 2 razy musimy zajmować się tym, 2 razy musimy podjechać, nie wiem, taksówką na przykład, no to jeszcze mamy 2 razy koszt samego przewalutowania. No dobrze, to powiedzmy, jesteśmy na wakacjach w Turcji, jesteśmy na lokalnym bazarze i widzimy cenę podaną w euro i widzimy cenę podaną w lirach tureckich. No i która jest korzystniejsza? Oczywiście mogą być różne przypadki, ja nie znam wszystkich cen na wszystkich bazarach, natomiast co do zasady, z reguły ten kurs będzie mniej korzystny, bo ten sprzedawca na miejscu potrzebuje lir tureckich, a nie dolarów czy euro. Tak samo jak w Polsce, w supermarketach też się zdarza, że tak w dużych hipermarketach zdarza się, że jest napisane, że akceptują euro, no i wydają resztę w złotówkach, no bo no nie mają w jakiś inaczej tego rozliczyć. I ten kurs zawsze jest troszkę mniej korzystny niż na przykład właśnie w kantorach czy w bankach, co wynika z tego, że ten sklep czy ten handlarz w Turcji po prostu będzie później to euro wymieniał na lirę. On potrzebuje zapłacić za mieszkanie, pójść do supermarketu na zakupy, kupić kolejny towar do handlu i on to wszystko będzie rozliczał w lirach tureckich. Jemu to euro nie jest do niczego potrzebne. To jest po prostu komfort transakcji dla klienta, no bo on wie, że są turyści, czasami nie mają tych lir, nie wymienili wcześniej, cokolwiek. No więc nie chce tracić tych klientów, chce wyjść im naprzeciw. To jest bardzo komfortowa usługa, no i za komfortowe usługi się płaci. I się płaci w tym, że ten kurs jest... Bardzo często jest kwestia jakichś zaokrągleń, że żeby równo wyszło, no to tu 5 euro, żeby było równo. A w lirach wychodzi na przykład 3,70 euro, no ale on nie napisze 3,70 euro, on napisze 5, no bo czemu miałby tak napisać? A powiedz mi, jak wygląda kwestia wypłat z bankomatów za granicą? Czy to jest dobry pomysł, czy są jakieś niebezpieczeństwa z tym związane? Przede wszystkim trzeba sprawdzić ofertę swojego banku, czy bankomaty zagraniczne są w ofercie. Często jest rozróżnienie na bankomaty właśnie w Unii Europejskiej i poza. Te w Unii z reguły będą tańsze albo bezprowizyjne, natomiast to jest bardzo indywidualna kwestia i tutaj każdy, jeśli planuje albo chce wiedzieć, jak to wygląda, to musi to sprawdzić w swojej ofercie. Warto mieć też na uwadze to, do czego w Polsce nie jesteśmy przyzwyczajeni, że w bardzo wielu krajach bankomaty mają swoją prowizję. Niezależną od naszego banku, to nie jest tak, że nasz bank chce nam coś udowodnić, zabrać pieniądze. Natomiast bankomat jako urządzenie, jako operator dostarczający nam gotówkę może mieć swoją prowizję, którą pobierze z naszego konta. Czyli może być taka sytuacja, załóżmy hipotetycznie, jesteśmy nie wiem, w Niemczech, chcemy wypłacić z bankomatu 100 euro. Sprawdziliśmy w banku, na pewno mamy bezpłatne wypłaty z bankomatu, ale sam bankomat pobiera 2 euro prowizji. I z naszego konta zejdzie wtedy 102 euro, mimo że dostaniemy 100 euro w gotówce. Takie sytuacje jak najbardziej mają miejsce i warto mieć to na uwadze, że bezprowizyjne bankomaty w wielu krajach są raczej rzadkością, a nie standardem. Kolejnym elementem jest kwestia przewalutowania z tej karty. No to pewnie jeszcze gdzieś tam poruszymy później, natomiast kwestia tego, że
mamy konto wielowalutowe, z którego konta nam ściągnie, czy na pewno z dobrego, jeśli ze złego, to po jakim kursie to zostanie przeliczone. To są wszystko takie tematy, które są bardzo newralgiczne i się przewijają, bo są takie sytuacje, że mamy konto w euro, gdzieś tam trzymając się tego przykładu, ale bankomat stwierdzi, że to jest polska karta, więc on i tak ściągnie ze złotówkowego konta. Jakby to się niestety zdarza i to się z reguły dzieje na stosunkowo mało korzystnych warunkach. Bo właśnie moje kolejne pytanie było o to, co sądzisz o takich rozwiązaniach jak karty walutowe, karty wielowalutowe. Czy uważasz, czy widzisz sens w tym, żeby na przykład na czas zagranicznego wyjazdu zakładać specjalne konto? Akurat polskie banki są bardzo nowoczesne pod tym względem i oddzielnego konta, znaczy ja osobiście nie widzę sensu, natomiast większość polskich banków oferuje faktycznie karty wielowalutowe. To funkcjonuje w ten sposób, że mamy konto w złotówkach i oprócz tego możemy sobie otworzyć konto w euro, kupić sobie jakieś euro na to konto i wtedy tą samą kartą, którą płacimy, możemy też płacić w euro. To jest bardzo wygodna opcja i warto ją sobie zrobić, na przykład, żeby awaryjnie mieć środki, tak? Czyli robimy sobie taką kartę wielowalutową, wpłacamy tam sobie na przykład 200 czy 300 euro, na zasadzie, nie wiem, zabraknie nam gotówki, stanie się coś nietypowego, trzeba będzie szybko jechać taksówką, gdzieś różne historie się zdarzają, więc ten awaryjny budżet, powiedzmy wakacyjny, zawsze warto na takim koncie mieć. Po prostu różne sytuacje się zdarzają, tak? I też pewnie bezpieczniej mieć i jedno i drugie rozwiązanie. Także jest to wygodne i fajnie się z tą gotówką na wyjeździe uzupełnia. Z perspektywy takiej stricte finansowej, lepszym rozwiązaniem jest gotówka czy jednak karta? Myślisz, że to zależy od kierunku, czy jak to wygląda? Oczywiście, że to zależy. Jest bardzo dużo zalet gotówki i karty też mają oczywiście swoje zalety, więc tutaj ja oczywiście siłą rzeczy ciążę ku gotówce i uważam, że zdecydowanie warto i uważam ją też za wygodniejszą, bezpieczniejszą opcję, natomiast to jest bardzo indywidualna kwestia. Kierunek, tak, zdecydowanie jest ważny przy tej decyzji, bo tutaj kraje skandynawskie są takim najlepszym przykładem. W Sztokholmie na przykład, w Szwecji naprawdę ciężko się płaci gotówką w tej chwili. To zdecydowanie warto mieć kartę i warto być gotowym na to, żeby nią płacić. To nie jest tak, że się nie da, natomiast jakby są miejsca, że się nie da. Jeśli mówimy o innych kierunkach, takich już stricte wakacyjnych, raczej Szwecja jest mniej popularna. Jeśli mówimy o Turcji, jeśli mówimy o Albanii, o Bułgarii, to w tych krajach raczej dominują płatności gotówkowe. Zwłaszcza w tych obszarach, powiedzmy, restauracyjno-turystycznych i zdecydowanie warto być przygotowanym pod tym kątem. Także prawda jak zwykle jest gdzieś po środku i po prostu najważniejsze jest mieć to uzupełnienie, bo z jednej strony karta może ulec, na przykład konto może nie działać w weekendy, może być jakaś blokada techniczna, mogą nie działać terminale na miejscu, może będzie potrzeba zablokowania karty, bo ktoś ją ukradł. I analogicznie gotówkę też ktoś może ukraść, także zdecydowanie warto na spokojnie, na chłodno do tego podejść, przygotować się i pod jednym i pod drugim kątem, żeby po prostu mieć spokojne wakacje. I zawsze jakąś opcję B. Chciałabym się na zakończenie jeszcze zapytać o szczegóły naszej wakacyjnej promocji. Czy mógłbyś o niej powiedzieć parę słów? Jasne. Jeśli promocja dotyczy z takich stricte wakacyjnych kierunków, jak Albania, właśnie albański lek, jak bułgarski lew, turecka lira, meksykańskie peso, to są waluty raczej rzadziej spotykane w Polsce, natomiast u nas jak najbardziej dostępne na bardzo atrakcyjnych warunkach. Główną obawą jakby klientów, taką jak zaobserwowaliśmy, było to, że jakby z jednej strony nie wiedzą ile kupić tej waluty, bo nie wiedzą ile wydadzą, potem jak zostanie, to wiadomo, że to trzeba odsprzedać później i nie wiedzą ile tego zabrać i czy warto, więc wprowadziliśmy taką promocję, usługę, ofertę, że odkupimy maksymalnie połowę, tam są pewne warunki, natomiast co do zasady odkupimy tę gotówkę w tej walucie, która została, po tej samej cenie, po jakiej sprzedaliśmy. Czyli jeśli kupiliście u nas lirę turecką po 22 grosze na przykład i zostało wam z tego 500 lir, to ważne w banknotach, bilonu to niestety nie dotyczy, i zostanie wam 500 lir, to możecie przyjść do nas i odsprzedać je z powrotem też za 22 grosze.
Nic nie tracąc. Nic nie tracąc, więc jakby nie ma żadnego problemu. To nie muszą być oczywiście te same banknoty, czyli jeśli, nie wiem, zostanie wam w lirach, w 20 jakieś drobne z reszt, też jak najbardziej. To, tak jak mówię, jedyne wyłączenie jest dla bilonu. I dzięki temu można bez obaw na przykład właśnie kupić tej waluty trochę więcej i jak zostanie, bez problemu odsprzedać. Daje to większy komfort w podróży na pewno, bo mamy tyle gotówki, że jakby czujemy się z tym swobodnie, a z drugiej strony nie ma problemu, że nie wiem, na przykład w czasie wyjazdu lira turecka straci na wartości 5%, tak? To się też zdarza. Więc nie ma tego ryzyka, nie ma tego problemu. Można je odsprzedać w tej samej cenie, więc można odzyskać pieniądze bez żadnego kłopotu. Wydaje mi się, że ten komfort, że możemy zabrać ze sobą gotówkę na zapas jest bardzo ważny. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, a Was jak zawsze zachęcam do subskrybowania i lajkowania, a także do zajrzenia na nasze media społecznościowe. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy Wy wybierając się na wakacje raczej zabieracie ze sobą gotówkę, czy jednak stawiacie na kartę. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Cześć, do usłyszenia.